Siemanko moi drodzy, pozdrawiam serdecznie z Tajlandii. Z miejsca, które jest właśnie kojarzone ze mną, dlatego muszę nagrać ten film. Muszę nagrać to do Polaków, którzy właśnie utknęli tutaj, którzy nie mogą wrócić teraz do kraju, ponieważ ich loty zostały odwołane. Nie mogą lecieć przez Dubaj, Szardżę, Abu Dhabi lub inne miasta jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ze względu na to, że linie lotnicze po prostu odwołują loty lub nawet nie mówią o tym, że odwołały, a takie osoby dowiadują się o tym dopiero na lotnisku. Ceny biletów teraz, żeby wrócić, są po prostu kosmiczne. Jeszcze do wczoraj patrzyłem na różne połączenia. Patrzyłem na połączenie przez Pekin, patrzyłem na połączenie przez Kair, przez Stambuł, patrzyłem też na loty czarterowe. I do pewnego momentu te miejsca były fajne, żeby przez nie lecieć, że ceny były naprawdę ok, dopóki nie przeszło się dalej, dopóki nie chciało się już zamówić tego biletu i nagle cena wzrastała 5 lub 10-krotnie. Bardzo ciężko jest teraz stąd wrócić, przez to właśnie, że linie lotnicze mocno wykorzystują to, co się stało i dały kosmiczne ceny biletów. Ale jest rozwiązanie. Tajlandia chce pomagać turystom tym, którzy tutaj utknęli i zaraz Wam powiem, jaki pakt ogłosili dla tych ludzi, którzy właśnie po 28 lutym stracili swój lot, ich lot został odwołany i zostali tutaj i nie wiedzą, co dalej zrobić. Jest tak, że faktycznie Tajlandia pomaga turystom, którzy utknęli. Dziennie możecie otrzymać 2000 tajskich batów i maksymalny okres jest to 10 dni, czyli wypłacą Wam maksymalnie 20 000 tajskich batów. Ale nikt nie dostanie tych pieniędzy do ręki, żebyście od razu o tym wiedzieli. To nie jest tak, że przyjdziecie do biura jakiegoś i ktoś Wam da te pieniądze albo prześle Wam te pieniądze na konto. Tak to nie działa. Tajlandia chce pomagać pod takim względem, że albo dostaniecie jakiś kupon na hotel, albo Wam dopłacą, załatwią Wam zniżki, lub po prostu Wasze biuro turystyczne, z którym przylecieliście, może otrzymać takie pieniądze, żeby po prostu opłacić dla Was ten hotel lub żeby było na jakieś jedzenie. Jest to wypłacane dokładnie w formie kuponu, ale musicie wiedzieć też o tym, że są takie biura i na przykład jest to biuro w Bangkoku, Chiang Mai, na Phuket, które Wam w tym pomogą. Biura takie nazywają się TAT, czyli Tourist Authority of Thailand. Możecie też to znaleźć na stronie www.touristthailand.org i tam się zgłosić, powiedzieć o Waszej sytuacji, powiedzieć o tym, że po 28 lutym mieliście wylecieć stąd. Loty przypuśćmy do Dubaju, do Szardży, do Abu Dhabi lub gdziekolwiek na Bliskim Wschodzie zostały odwołane, że nie macie jak wrócić, nie macie pieniędzy, żeby sobie opłacić hotel, na jakieś jedzenie i oni wtedy Wam pomogą. Na wszystkich stronach sprawdzałem takie, które tutaj są oficjalne, ponieważ słyszałem o tym od paru dni. I już nawet na polskich stronach zaczęli o tym pisać, także poczekałem, żeby mieć na pewno potwierdzenie, że nie mówić jakiejś lipy. I dzisiaj myślę, że spokojnie mogę Wam już o tym powiedzieć, bo wiem, że wiele osób na pewno będzie potrzebowało takiej pomocy. No bo wiecie, to nie jest zależne tak naprawdę od nikogo, to co się tam stało. Linie lotnicze dalej sprzedają bilety do tych miejsc i to jest największą hamową, jaka w ogóle jest, ponieważ od 2 dni interesuję się mocno tematem, jak stąd wylecieć, ponieważ chciałem wielu moim widzom pomóc w tym, bo dostaję cały czas takie zapytania, że ich lot został odwołany, jak mogą się wydostać stąd. No i najlepszymi opcjami był Pekin. Z Pekinu były naprawdę bardzo dobre połączenia w dobrych pieniądzach. Były połączenie z Bangkoku do Kairu i z Kairu później do Polski, też było bardzo dobre. Przez Stambuł, który był chyba najbardziej oblegany. No i wczoraj, po tym co zobaczyłem, to naprawdę bardzo, bardzo niefajne zachowanie linii lotniczych. Zamiast pomagać ludziom, to oni dalej sprzedają bilety do tych kierunków, gdzie ludzie są, niektórzy są nieświadomi tego, że mimo, że ich lot został odwołany, kupią drugi i nie wiedzą, że drugi też zostanie odwołany, ponieważ samoloty nie lecą. Przestrzeń powietrzna jest tam zamknięta i samoloty tam nie polecą i jeszcze nie wiadomo kiedy następne. Katar nie lata, Etihad nie lata. Ludzie, którzy lecą, bardzo dużo ludzi leciało Air Arabia. Air Arabia w ogóle zawiesiła połączenia na nie wiadomo na jak długo. I te połączenia, które ja znalazłem, które były jeszcze niedawno w dobrych cenach, wczoraj drastycznie się zmieniły. Na przykład było połączenie przez Pekin. Było pokazane, że połączenie przez Pekin 1800 zł. Po przejściu dalej, nagle cena wzrasta 5-krotnie, 6-krotnie, 7-krotnie. Niesamowicie duże ceny biletów są, co moim zdaniem jest bardzo chamską sprawą, ponieważ powinni pomagać ludziom się wydostać, ale chcą to wykorzystać jak najbardziej, i wiadomo, ludzie i tak kupią i tak, a linie lotnicze zarobią miliardy dolarów.
Do osób, które martwią się tym, że ich wiza skończyła się już parę dni temu lub będzie się teraz skończyła, a dalej nie wiedzą, jak się stąd wydostać, muszą zostać, nie przejmujcie się. Tajlandia powiedziała, że nie będzie karała ludzi, którzy są tutaj na overstay teraz. Jeżeli po 28 lutego skończyła się Twoja 30-dniowa wiza, Tajlandia powiedziała, że nie będzie za to kasowała dodatkowych pieniędzy. Normalna kwota, którą biorą za każdy dzień przedłużenia wizy, to jest 500 tajskich batów. Teraz jest to anulowane, ale trzeba udowodnić, że mieliście lot, który został anulowany i tylko dlatego zostajecie, lub po prostu nie macie się stąd jak wydostać, no bo na przykład nie stać Was na nowy bilet i musicie tutaj być. W tym miejscu chcę doprecyzować jedną ważną rzecz. Informacje o pomocy ze strony władz Tajlandii dla osób, które utknęły z powodu sytuacji związanej z wojną w Iranie, pochodzą głównie z doniesień dostępnych w internecie. Na ten moment nie mam jednak potwierdzenia tych informacji bezpośrednio od żadnego Polaka, który skorzystał z takiej pomocy. Według tajskich stron pomoc miała ruszyć 4 marca i polegać na pokryciu kosztów noclegu dla osób, które utknęły w kraju. Z tych informacji wynika również, że nikt nie dostaje pieniędzy do ręki. Środki mają trafiać bezpośrednio do hoteli za Wasz pobyt. Limit takiego wsparcia ma wynosić do 2000 batów za noc, a jeśli hotel jest droższy, różnicę trzeba dopłacić samemu. Podkreślam jednak, że są to informacje znalezione w internecie i na ten moment nie mam ich potwierdzonych od osób, które faktycznie z tego programu skorzystały. Jeśli ktoś z Was ma własne doświadczenia albo sprawdzone informacje w tej sprawie, dajcie znać w komentarzach, to może pomóc innym osobom w podobnej sytuacji. Jak zrobić cały ten proces, jak otrzymać tą pomoc? Przede wszystkim dzwonicie na początku na infolinię Tourist Authority of Thailand, czyli 1672 i zgłaszacie Waszą sytuację. Mówicie, że utknęliście w Tajlandii, że nie macie pieniędzy, żeby dalej opłacić swój hotel, że Wasz lot został odwołany przez to, że przestrzeń powietrzna została zamknięta na Bliskim Wschodzie i musicie po prostu krok po kroku przejść całą tą rejestrację. Następnie oni dają Wam miejsce, do którego musicie się zgłosić i pewnie w większości przypadków z Was będzie to Phuket lub będzie to Bangkok, Chiang Mai. Idziecie tam i będziecie otrzymywać pomoc, ale tak jak Wam mówiłem, nikt gotówki Wam nie da, tylko musicie przyjść właśnie z paszportem, musicie przyjść tam z potwierdzeniem tego, że Wasz lot został odwołany i z rezerwacją hotelu, żeby Wam pomogli. Jest to naprawdę proces, który myślę, że jest łatwy do zrobienia, no i na pewno wielu z Was się to przyda. No i naprawdę chciałem Was jakoś teraz pocieszyć tym, że mam nadzieję, że szybko się to skończy, że wszystko wróci do normy. Bo wiecie, są ludzie, którzy nie muszą się przejmować tym, zostaną sobie trochę dłużej w Tajlandii. Nie ma problemu, jeśli Tajlandia chce pomóc, przedłużą się wakacje, okej, no ale są ludzie, którzy muszą wracać do pracy, którzy mają rodzinę, zostawi, nie wiem, gdzieś dzieci, rodziców lub cokolwiek. Rodzice się martwią, chociaż śmiało Was mogę uspokoić, jeśli tu oglądają jacyś rodzice, ich dzieci akurat utknęły w Tajlandii, nie musicie się przejmować. No, Tajlandia jest akurat najbezpieczniejszym krajem, w jakim mogły Wasze dzieci teraz utknąć i nie ma się tutaj naprawdę o co martwić. Tutaj im na pewno nic nie grozi. A to, że linie lotnicze po prostu wariują z tymi cenami biletów, no to nie jest zależne od Tajlandii. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, też nie jest zależne od Tajlandii. Tutaj życie wygląda normalnie, tutaj nic się nie dzieje, tutaj wszystko przebiega tak, jak przebiegało cały czas, cały rok. Także są bezpieczni i się nie martwcie. Z takiej mojej podpowiedzi, które jeszcze nie wiem, czy się sprawdzą, ale warto spróbować. Możecie iść po prostu do biur podróży, do jakiegoś Rainbow lub coś takiego. Biur, gdzie latają po prostu czartery i spróbować załatwić czarter. Ja wiem, że czartery nie latają, jeśli chce lecieć w jedną stronę, tylko wracać na przykład, bo trzeba było wykupować w dwie strony, ale sytuacja jest jaka jest i może po prostu zmienią to, że jeśli będą mieli wolne miejsce, to może zabiorą akurat kogoś. Zawsze warto spróbować, zapytać się, zadzwonić tam lub po prostu jakoś skontaktować się online. Albo jak ktoś jest w Polsce i chce, żeby jego bliscy wrócili, no po prostu iść do jakiegoś biura i się dowiedzieć. Jeśli będę wiedział coś więcej, na pewno będę Wam dawał od razu znać. Teraz sytuacja jest jaka jest, no i nic więcej teraz nie można poradzić. Naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy, skorzystajcie z niej i tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie.
Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji.